Moje uszanowanie. Z tej strony Krzysiek, kanał PykPaw. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o tytoniu, który nabyłem parę miesięcy temu w jednej z krakowskich trafik. Chodzi o tytoń AGU Tobacco Nebali, z którym zdążyłem się zaprzyjaźnić podczas mojego urlopu w Albanii. Dlatego z pełną świadomością i premedytacją będę Was katować przebitkami z tegoż pięknego kraju podczas uskuteczniania tej recenzji. Zanim do niego przejdę, przypominam, że trwa zbiórka na serię filmów o Eskihesirze, czyli o stolicy pianki morskiej. W ramach tej zbiórki, w ramach podziękowania można otrzymać fajki, można otrzymać pamiątki z Eskihesiru, jak też znaleźć się na liście z podziękowaniami w każdym z filmów z tej powstającej serii. Szczegóły znajdziecie w filmie, który specjalnie stworzyłem w tym temacie. Znajduje się on teraz w Waszym prawym górnym rogu. Każdemu, kto wpłacił, serdecznie dziękuję, a pozostałych zachęcam, żebyście wsparli Waszego ulubionego fajkowego pato streamera. Tytoń palę sobie w fajce nowej. To jest fajka już druga w mojej kolekcji od Nox Pipe. Jest to brand, za którym stoi irański fajkarz Soheil Ahmedi, który mieszka i pracuje w Turcji, właśnie w Eskihesirze. No, bardzo piękna, urokliwa fajka z bambusem, która powstała na bazie projektu, który mu wysłałem. No, solidna, bardzo dobra robota. Jestem z tej fajki bardzo zadowolony. Dziękuję Soheil za tą piękną fajkę. I przechodząc teraz do mięsa, czyli do AGU Tobacco Nebali. Jest to produkt, który powstał w ramach kooperatywy pomiędzy Hansem Wiedemanem z AGU Tobacco oraz Tobiasem Hyze z Bonsai Pipes, z którym mieliście okazję oglądać wywiad na tym kanale, który niedawno się tutaj ukazał. Tam właśnie Tobias opowiada, w jaki sposób doszło do tej kooperatywy. Nie będę tego powtarzać. Wszystkich, którzy nie oglądali, zachęcam, żeby wrócić i zobaczyć ten wywiad. Uważam, że jest całkiem przyjemny i wartościowy. W ramach tej puszki mamy do czynienia z Virginią, Berli, z liśćmi orientalnymi, konkretnie z basmą, pochodzącą z Macedonii Północnej oraz Grecji, a także z Izmirem z Turcji. Całość zamyka lekko przyprawowy perik w niedużej ilości, jak też pewna dopingowa otoczka w postaci czekolady. Tytoń jest niesłychanie mokry. Jest mokry jak gnój, więc wymaga solidnego podsuszenia, ale za to bardzo pięknie i zachęcająco pachnie z puszki. Mi się to kojarzy z aromatami kakao, czekolady oraz likieru wiśniowego, który spod tej czekolady właśnie przebija. Tytoń jest cięty we wstążki. Niezbyt szerokie, więc bardzo dobrze się układają w kominie, kiedy już je solidnie podsuszycie. I pierwsze, co mnie zaskakuje, jest to zaskoczenie pozytywne, jest to Virginia. Mianowicie jestem przyzwyczajony, że w niemieckich produkcjach najczęściej występuje Virginia taka lekka, cytrusowa, sianowata. Tu mamy do czynienia bardziej z czerwoną Virginią, czyli bardziej owocową, w stronę czerwonych owoców, typu maliny, truskawki, ale też może i pomidory. Wiadomo, że żadnych z tych rzeczy nie będziecie konkretnie czuli w tym tytoniu. To chodzi o pewny kierunek smaku, w którym to wszystko idzie. Jestem zaskoczony, że to tutaj jest, ale oczywiście ta klasyczna cytryna z miodem niemiecka też się również tutaj znajduje, jednak nie jest czymś, co dominuje. Więc mamy faktycznie te fajne, czerwone owoce, które lubię, bo naprawdę czerwona Virginia to jest coś, w co zwykle celuję. Współgra ona ładnie z obecnym tutaj tytoniem Berli. Ani jeden, ani drugi nie bierze góry w tej wzajemnej rywalizacji. Więc jest tu ładna harmonia. Tytoń Berli jest tutaj wyraźnie czekoladowy. Może wyraźnie to słowo, być może nad wyraz, ale ta czekolada jest jak najbardziej obecna. I pytanie, czy to jest od Berli, czy to jest od toppingu czekoladowego, ponieważ jest to na tyle subtelne, że trudno ocenić, czy mamy tu do czynienia właśnie ze smakiem sztucznym, czy ze smakiem naturalnym, co sugeruje, że zbalansowane to jest dobrze i tytoń ten jak najbardziej można ładować do fajek, do tytoni niearomatyzowanych. Nie trzeba go używać w fajkach do aromatu. Nawet nie powinno się.
Perik jest tylko tutaj lekko zaznaczony, moim zdaniem. Dochodzi do głosu bardziej pod koniec fajki, o czym za chwilę powiem, ale mniej więcej do połowy smak kojarzy się z taką gorzką czekoladą, z jakimiś liofilizowanymi owocami w środku, czerwonymi. Bardzo fajne doznanie sensoryczne. Pojawiają się tutaj również wyraźne aspekty górskich ziół od tytoni orientalnych, co też sobie bardzo cenię. Od połowy fajki smak się nieco zmienia. Na minus moim zdaniem, ale nie z uwagi na to, że sam tytoń w sobie jest gorszy, tylko chodzi o moje preferencje smakowe, ponieważ bardziej mamy tutaj do czynienia wtedy z taką orzechowością berli, troszkę wysuszającą gardło, jest więcej tej pikanterii Perika i Virginia staje się bardziej, można to powiedzieć, niemiecka, czyli taka właśnie cytrusowo-miodowa, mniej tych czerwonych owoców w tym wypadku czuję. No dobra, ale żeby nie było tak różowo, jest tu coś, co mi przeszkadza. Mianowicie ten tytoń niezbyt nadaje się do palenia w ciepłe dni. Niezbyt to jest złe słowo. On się, moim zdaniem, w ogóle nie nadaje do palenia w bardzo gorącej temperaturze, ponieważ szybko się nagrzewa. Oczywiście, każdy tytoń, każda fajka, kiedy ją palimy, kiedy jest upał, kiedy jest wysoka temperatura, tytoń nie oddaje tego, co powinien wtedy oddać smakowo. Wyraźnie traci, ale w tym przypadku doświadczenie jest, moim zdaniem, bardzo, bardzo, bardzo złe. Tytoń szybko gorzknieje, szybko się nagrzewa, robi się dość gryzący, dlatego nie rekomenduję palenia go w ciepłe dni. Jeśli już, to całkiem wieczorem, a najlepiej w innej porze roku. Ale dobra, niech będzie, że również wieczorem, jeżeli macie ochotę na orzeszki, również w lecie. Więc to jest wyraźny minus, który mi przeszkadza. Faktycznie i przeszkadzał mi podczas palenia w Albanii, gdzie jak wiemy w miesiącu czerwcu, a wtedy byłem, kraj ten do jakichś specjalnie mroźnych nie należy. I co więcej, zauważyłem, że w takim klimacie ten tytoń też pali się bardziej mokro, pomimo pianki morskiej, więc to są ewidentne minusy tego tytoniu, ale pomijając już te temperatury, to stawiam ten tytoń tak czy siak wysoko, jeżeli chodzi o kategorię tytoni Virginia, Berli oraz Oriental. Jest smaczny, owocowy, troszkę orzechowy, czekoladowy, więc mogę go z pełnym sercem polecić każdemu, kto lubi Berli, ale również osobom, które chciałyby wejść w tego typu smaki. Też zaznaczam, że jeżeli chodzi o polski kontekst, to niewiele mamy w Polsce tytoni, a być może żadnego innego nie mamy podobnego do tego, czyli takiego, który ma jednocześnie Virginię, Berli, tytonie orientalne, ale jednocześnie nie ma lataki. Więc może to być dla nas tutaj lokalnie bardzo ciekawe i może budujące jakieś doświadczenie smakowo. Także cóż, to jest wszystko z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, macie jakieś wrażenia z palenia tego tytoniu, to oczywiście zachęcam, żeby się podzielić w komentarzu. Jeszcze raz zachęcam do wsparcia zrzutki na podróż do Eskihestiru. Zbiórka trwa do końca września, także liczę trochę na Was. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się i na razie.